I got a old now Silverado that I wouldn't replace if I hit the lotto. I know I ain't dropped 1 ounce in time, but I shoot wild turkey out the bottle. They say that boy ain't from the country just 'cause he don't sing like he's from the country. You can't put a Marshall stack on a country track, but boy, let me teach you something. Siema widzowie, witam w drugiej części epickiego Classic Motor Show, które odbyło się w National Exhibition Center Birmingham. To wydarzenie jest tak ogromne, że jeden film to za mało. Ponad 3000 klasyków, 7 hal i motoryzacja z każdej epoki. Jedziemy dalej. Zapraszam do oglądania części drugiej. Lata 60., 70. Tuskany. Tuskany były wypuszczane silnikiem V6, ale te koło tu robi robotę. Engineering Leighton, Blackpool, England. Brytyjska motoryzacja. Widzieliście tamtego zielonego TVR-a? Jest komora otwarta. To spójrzcie na tego Timara Turbo z 78 roku. Jak się to ekstra fajnie prezentuje. Kolejny piękny, klasyczny TVR. Jest to model 450 SE. A tu jest ludzi. Ogarnijcie ten środek. Fajnie centralna konsola skierowana w stronę kierowcy, żeby wszystko było widoczne. Miał pełną kontrolę, co się dzieje z samochodem. Piękne brązowe wykończenie, jak to w ogóle nisko siedzi. Coś pięknego. Idziemy dalej. To obok następny TVR z 2006 roku, już trochę nowszy. Jak dziwnie tam klapa otwierana. A tu jest dostęp tylko do chłodnicy i do podstawowych płynów. W ogóle ten kolor jaki jest przepiękny. Fajnie się to mieni. Jeszcze bardziej brytyjsko. Lancaster z 1939 roku, przedwojenny samochód. Lancaster to chyba też, że jeszcze były samoloty, by pamięć nie mylił. Chociaż mogę się mylić. Patrzcie tego Lancastera. 1904 rok. Samochód ma 20 koni mechanicznych tylko. Dacie wiarę? Marcus w jakże sportowym wydaniu. I kolejny. A teraz ekstra smaczki. Alpina B3. I to nie tylko jedna tu stoi, ale kilka takich perełeczek. Kultowe felgi. Łatwo rozpoznać, że to jest Alpina. Te charakterystyczne wzornictwo Alpiny. Akurat ten model, który tu stoi, jest to numer 32, gdzie wyprodukowano ich tylko 80 sztuk. Pierwsza rejestracja 96 rok. Ale ona jest piękna. Następna Alpina, do której próbuję dotrzeć. Jest to E30 BMW Alpina C2.
coś niesamowitego. Najlepsze jest to, że jest to jeden z 5 modeli, który posiada sportowo skrzynia biegów. Ogólnie tych modeli powstało 159. Alpina C2. Jeszcze w wersji cabrio. Takiej to jeszcze nie widziałem. Rarytasiki. Coś niespotykanego. I obok jeszcze jedna. Jeszcze starsza. Jest to BMW TWR 335i. Jeden z 23 egzemplarzy. Wyprodukowany w latach 78-82. Jest to wersja wyścigowa z 3,5 litrowym silnikiem. Jak na Alpinę przystało, wszystko jest wymienione, zrobione przez nich, zmodyfikowane. Od silnika po skrzynia biegów, zawieszenie, czyściutko. Może coś nowszego. Alpina B3 GT3. Jest to model numer 74 z 99, gdzie tylko 3 są tutaj na wyspach. Data pierwszej rejestracji jest to marzec 2014 rok. Ale tu już ta Alpina nie posiada tych charakterystycznego wzorku, ale za to pozostały te punktowe felgi już w takim nowszym wydaniu. Ale to jest prosiak. Karbonowy spoiler, Akrapowicz z tyłu, 2 fajne kominy, nic dodać, nic ująć. Obok kolejna czerwona Alpina, a to nic innego jak B3S Coupe BMW E46. Jest to numer 94 z 149 wyprodukowanych na cały świat, gdzie tylko 35 sztuk ma kierownica po prawej stronie. Szkoda, że Alpina już zaprzestała tego charakterystycznego wzorka, którym się mianuje i łatwo rozpoznać Alpiny. Piękne. Idziemy dalej. Przy tej byliśmy, a tu już prawdziwy kocur. Kolejna, jakże piękna, wspaniała i niepowtarzalna Alpina. Jest to Alpina D3 Biturbo BMW F30. Wyprodukowano ich tylko 358 sztuk. To jest model numer 153. I tylko zostały wyprodukowane tu na Anglię. Wszystkie te mają kierownicę po prawej stronie. Wszystkie 358 modeli. Dobrze mówię? Także wszystkie 358 modeli ma kierownica po prawej stronie. Ale ona się pięknie prezentuje. Jeszcze na tych kultowych, srebrnych, potężnych felgach.
Pozostało te charakterystyczne malowanie Alpiny. Coś niebywałego. I kolejna Alpina B3 GT Touring. 1 z 1. Jest to Purple Metallic. W tym malowaniu jest tylko jeden na świat. Ogólnie zostało ich wyprodukowanych 374 sztuki. O, tu już nie ma napisu Alpiny, tylko B3 GT. Spójrzcie te koła, jak się ładnie prezentuje. Te alpinowskie felgi. Ta to jest mega fajna. W takim ekstra fajnym złoto-miedzianym kolorze. Ogarnijcie ten środek. Coś pięknego. Zobaczmy tą dupę tej Alpiny. Potężne 4 kominy. Nic dodać, nic ująć. Jeszcze jedna. Ale to my już widzieliśmy na samym początku, aż się zgubiłem z tego wrażenia tu. Jakże piękny Triumph GT6 MK3 z 72 roku. Patrzcie te kształty, ten opływowy dach, jak to wszystko idzie ładnie na dół. Piękny model. Idąc dalej, zobaczymy Saba 900 z 89 roku. Ale to jest duże. Pamiętacie modę na te wycieraczki, na reflektory? To było coś. To robiło swoją robotę. Piękny. Komfort na pewno niesamowity. Jeszcze oryginalne wszystko zostało zachowane, w tym radio z Grundika. Niżej kasety, zegary, fajna, cienka, drewniana kierownica. Coś pięknego. A tu jaka fajna perełeczka. Ford RS200 z 85 roku. Bardzo, bardzo rzadki samochód już. Spójrzcie, jak komora silnika jest otwierana. Pół auta do góry idzie. Macie silnik, koło zapasowe, 2 amorki. Ale się to prezentuje. A tuż obok BMW 2002. Jakie fajne BBS-ki. Fajne poszerzenia. Jest to tak zwany rekinek tamtych czasów. Ford Escort MK1 Mexico, 71 rok. Typowa wyścigówka jak na tamte czasy. Wysoko podniesiona. Dodatkowe światła. Tak czysto rajdowa wersja Escorta. Piękny. A teraz coś, co łatwo pomylić z Lambo. Jest to De Tomaso Pantera.
A dlaczego można to pomylić z Lambo? Poprzez kształt. I nie tylko, a w szczególności ten tył. Spójrzcie. Nie powiecie mi, że to nie wygląda jak Lambo. Łatwo to pomylić. De Tomaso Pantera. Jest wersja GTS. Mega poszerzona. Patrzcie w ogóle jaki lać. Ale to musi lecieć. Te poszerzenia, w ogóle jaki fajny kolor. Jest to model z 88 roku, więc prawie tak stary jak ja. A tak się to prezentuje z przodu. De Tomaso Pantera. Tam jeszcze jest jedna. Ale tu jest chodzenia dzisiaj. Normalnie rarytasiki. Patrzcie jak centralnie umieszczony silnik. Przed tylną osią. Jak fajnie te lampy schowane. Były BMW, były Alpiny. To czego nie może zabraknąć? Mercedesów. To spójrzcie na tego. Przepiękny, stary Mercedes AMG na 100-oktanowe paliwo. Brał udział w Le Mans, oczywiście. Był to 71 rok. Jest to samochód, mianuje się modelem 300 SL AMG. 6,8 litra pojemność silnika. Model pochodzi z 69 roku. Ale zadbana 300. Piękna, normalnie piękna. Nic innego jak nasza Honda. Śliczna. A wam powiem, jak tak chodzę, jeśli człowiek pomyśli, ile tu stoi pieniędzy na kółkach, to normalnie mi się aż kolana same uginają. Patrzcie tu na przykład. Jeden z Jensynów. SV8. Przepiękna sztuka. Kolejny z 75 roku. Na takim wydarzeniu nie może zabraknąć oczywiście Lambosów. Tego, którego przechodzę, jest to kultowy Lambo Countach z 78 roku.
w jakim ekstra fajnym stanie Lambodorsy, to z czego Lambo słynie. Kolejny Countach, ten czerwony, 80 rok produkcji. Spójrzcie, to skrzydło. Tamten na przykład nie ma. Ten już ma. No i oczywiście następny w czarnej wersji. Bardziej taki diabeł. I ostatni Countach z 88 roku. Stoją tu ogólnie 4 modele. Nie widzę, żeby 4 Countache stały obok siebie. Jeszcze. Aż do dziś. No tu stoją kultowe, jak na te czasy, Kobry. Patrzcie na to. Kolejny samochód wykonany w pełni z aluminium. Hawk Street 289, Cobra MK2. Następny znowu Cobra, świat Kobry. Przepiękne, przepiękne. Ta jaka nietypowa. Z kwadratowymi światłami. Przyjrzyjmy się tej tak bliżej. Mnie trochę bardziej zainteresowała. Alfa Romeo ES30 z 89 roku. V6, 12 zaworów, 210 koni. Ale to wygląda ładnie. Alfa Romeo. Ciekawe czy... O, quadrifolio. Zagadka dla Was. Wiecie, co oznacza ten znaczek? Już powiedziałem, że to jest quadrifolio. Ale co oznacza w ogóle ten znaczek koniczynki na alfach i dlaczego właśnie został umiejscowiony na niektórych modelach samochodów na błotnikach? Taka ciekawostka. Dobra, już Wam odpowiadam, abyście nie wiedzieli. Znak tej czternolistnej koniczyny, inaczej quadrifolio verde, ma długą i ciekawą historię. Na początku był to talizman umieszczony na samochodach Alfy, który kierował niejaki Sowici. Niestety podczas jednego z wyścigów Sowici uległ wypadkowi śmiertelnemu i samochód, którym jechał, nie miał jeszcze malowanej koniczyny, a był to jego talizman zwycięstwa. I od momentu tego wypadku Alfa w sportowych samochodach, jego wersjach właśnie daje znaczek czternolistnej koniczyny ku pamięci Sowiciego. A świat Ferrari? Czemu nie? Spójrzcie. Tu akurat jakieś wywiady się dzieją. Jak widzicie, ludzi przewijało się tu mnóstwo. Strasznie. Te jakie fajne. Srebrne Ferrari. Przeważnie widujemy Ferrari koloru żółtego, czerwonego, ale ten Spider wyróżnia się właśnie
srebrnym kolorem. Przeszklono komora silnika. Widać ten potężny silnik Ferrari. A tu klasyka sama w sobie. Shelby Cobra. Jak się to pięknie prezentuje. Jest to model z 2018 roku o mocy 425 koni mechanicznych z silnikiem V8. I najlepsze jest to, że ta Cobra jest do sprzedania. Ale te detale tu robią swoje. Patrzcie. 4 rury wyprowadzone z kolektora wydechowego, połączone w jedna potężna końcówka. Oczywiście owinięto ładnie bandażem, żeby się nie oparzyć przy wsiadaniu, wysiadaniu. Potężne koło. Może nie wygląda jakoś mega duże, ale wyobraźcie sobie, że to jest 18. To czerwone wykończenie. Ciekawe, za ile ona jest wystawiona. Za 69 000 funtów. Kupa kasy. Ale spójrzcie, jak jest komora silnika ładnie zachowana. W sumie nie jest to jakoś mega stary samochód, ale jest to legenda na kółkach sama w sobie już. Cudo. Dopiero, że przed pierwszą część tego całego showu tu i powiem wam, robi to wrażenie. Teraz idę sobie mało przerwa zrobić. Idę się nawodnić przy jakimś małym, złotym gazowanym. Może być jakieś fajne, lokalne. Zobaczymy. Idę pić. A few moments later. Przechodzimy po stanowisku, które było przed chwilą jeszcze jesienne. A tu ładnie się prezentuje Ford Cortina z 70 lat. Ale zadbany egzemplarz. Na małych 16. Bardzo fajnie się to prezentuje. A jak widzicie, ludzi jest mnóstwo, ciężko tu się przebić. Triumf TR7, lata 80. Coś niesamowitego. Idziemy dalej. Patrzcie to. Jak się to fajnie mieni w tym świetle. Ford Zephyr Zodiac. National Hot Rod Custom Show. Model pochodzi z 55 roku, ale wam powiem, jest przepiękny. Nie powiecie mi, że nie. Tutaj wracamy do Mercedesa W124. Chyba ludzie łażą i nie patrzą. W124 z 93 rok. Ja wam powiem, że ten znaczek stary Mercedesa jest chyba najlepsze logo, jakie kiedykolwiek Mercedes mógł wypuścić. A tu mamy Jaguara MKV, lata 50, ale to jest długie. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, co tu dalej na nas czeka po tej prawej stronie. Tu jest Austin Cooper S. Ale to jest piękne.
A tu obok Ford Fiesta, mój rocznik, 87. Kiedyś tych samochodów było na ulicach mnóstwo. Dzisiaj to już jest rzadkość. Dalej mamy Jaguara XJS, 94 rok. Fajny, kultowy Jaguar. A tuż obok tego Jaguara mamy Ferrari 365, zwane jako Daytona Plexiglass. Charakteryzuje się tymi fajnymi światłami, w ogóle tym praktycznie zakrytym grillem, takim z pleksy. Model nie z tej ziemi. Ale widać, że te show tu robi furorę. Patrzcie, na migaczach jeszcze znaczek Ferrari umiejscowiony. To są detale, które podwyższają wartość tego samochodu. Idziemy dalej. Szybkie kółko, bo ludzi jest mnóstwo. M3 Evo. Czemu nie? 97 rok. Ale te lusterka robią robotę, te emowskie. Piękna sztuka. Lecimy dalej. Focus RS. I patrzcie na tego Volkswagena. To już jest przegięcie. Jak tym się w ogóle da jeździć z tym negatywem z tyłu? Ale patrzcie, jaki surowy środek. Metalowe zice, siedzenia, felgi, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy wzór. '68 rok. Pickle Perfection. Dotarłem do następnej hali. Zobaczymy, co tu się dzieje. Nawet trochę militarów się tu znajdzie. Jakieś haubice. Jest to model z II wojny światowej. O, tak to kiedyś jeździło w czasie wojny. Tu w okopach. Patrzcie to. Co tu się dzieje? Jest Morris Commercial, jakiś model wojskowy. 6x4. Ale militarów się to nie spodziewałem. Patrzcie, Hammery. Trochę amerykańskiej motoryzacji wojskowej. Ale to jest duże. W telewizji się to wydawało wszystko mniejsze. Same hamerki. Co drugi to inny.
Tu kolejny. A nawet można spojrzeć do środka. Patrzcie, jak kierowca miał przerąbane. Nie dość, że ciasno, małe metalowe fotele. Takie okienka zamiast normalnie szyby. Jest to widocznie jakoś wersja kuloodporna. Patrzcie. Tak się to prezentuje. Tu następny pojazd gąsienicowy można powiedzieć w sumie. O. Tu jest jakiś czołg, ale bez gąsienic. O, trochę tu tego jest. Patrzę dalej. Tu jest transport medyczny. Czy coś takiego prawdopodobnie. Kolejny wóz amerykański przystosowany do warunków wojennych. Wszystko z II wojny światowej tu jest. Tu jest jakiś wóz transportowy. O, robi to wow. Tu jest Bluebird. Mercury Station Wagon. A tu w ogóle jest jakiś MG Concept Car. Jest to MG EX4. Ciekawie to wygląda. Tak trochę śmiesznie, ten tył taki ścięty jak żelazko, ale patrzcie. Full klatka. Fotele Sparco, gaśnica, kierownica sportowa, nic więcej nie potrzeba. Ciekawe jak to jeździ. Obejrzmy go z tyłu, ale ten dyfuzor tu jest ogromny. O, ciekawa koncepcja, ciekawa. A teraz spójrzcie na to. Shelby GT500. Eleanor. Swemu 50 sekund. Przepiękny. Ciekawe, czy to jest replika, czy oryginał. A teraz zaprezentuję Wam
Nic innego jak Audi. Spójrzcie. To są jedne z pierwszych Audi. W ogóle tak kiedyś wyglądał znaczek Audi. DKW Auto Union. Tak jak się ładnie prezentuje. Idąc dalej, następna Audi. Patrzcie. Jest to Audi z 61 roku. Audi 1000 Special Coupe. To już współczesne Audi XIX wieku. O, tetetka jaka ładna. Oj, kultowe Quattro w wersji cywilnej. I oczywiście kultowe w wersji rajdowej. Pamiętacie ten filmik, jak Audi zrobiło reklamę, co one wjeżdżą na szczyt skoczni? Tym właśnie zaimponowało Audi swoim napędem na 4 koła. Ja wiem, że ten filmik to był ściema, że tam linka była na dole pociągnięta, ale liczył się wtedy efekt. A Quattro pozostaje jedno z najbardziej rozpoznawalnych napędów na całym świecie. Tu macie Audi A8, albo jak to woli, A8. Też ładne. Kolejna fajna Audiczka. Takie fajny Golf GTI. W takiej wersji rajdowej. Ładnie się prezentuje. Idziemy dalej. Tu mamy oczywiście Corrado numer 1, Corrado numer 2. Oba są piękne. Jeszcze jedne Corrado tu stoi. Coraz mniej tych samochodów. Ten tu właściciel nawet wystawił, jak wyglądał proces odrestaurowywania tego samochodu. A chcecie zobaczyć auto Hammonda? Jego projekt? To obczajcie to. Jest to Big Rivera z 1971 roku. Czysto amerykański wóz. Pata ten kompresor, jak on wystaje ponad maska. Dobrych, ładnych kilka centymetrów. Jaki szeroki ten pas napędowy. Nieporozumienie. Obczajmy ten samochód. Trochę w środku. Klasycznie. Patrzcie, wszystko w tamtych latach było skierowane w stronę kierowcy. Wszystkie najpotrzebniejsze wskaźniki, niewskaźniki. No i to skrzydło. Robi to robotę. A na sam koniec wisienka na torcie. Trochę amerykańskiej motoryzacji. Tu piękny Mustang Mach 1 z 70 roku. Spójrzcie. Coś pięknego. Tu kolejna perełka Oldsmobile.
również z 70 roku w wersji cabriolet. Kolejny Dodge Challenger z 72. Już muscle car. W jakim fajnym stanie to jest zachowane. Dobra, idziemy dalej. Tego już kojarzymy. Tego naszego pięknego Forda z poprzednich odcinków. On chyba też był na Piston and Props, tak mi się wydaje. Oczywiście, że on był, albo mi się wydaje, albo był jakiś inny. Jak już tak jesteśmy przy Amerykańcach, nie może zabraknąć Corvette, kultowych samochodów, o których kiedyś każdy marzył. Ta się ładnie prezentuje w białym kolorze. Śliczna. Ta felga chromowana jest zajebista. Bardzo mi się podoba. Idziemy dalej. Tu kolejna korweta, już zabytkowa. Chevy Corvette. Tu C8, jaka fajna. Następna, kolejna. Bo można zobaczyć, jak wygląda komora silnika w tym samochodzie. Ale dupa jest piękna tego samochodu. Piękny zad. Tu mały bagażnik, tuż za komorą. Za silnikiem. Silnik dosłownie za plecami, więc jest centralnie ułożony. Przed tylną osią. Nic dodać, nic ująć. Patrzcie tego. Chevroleta pięknego. Nie, to też korweta, ale patrzcie. Normalnie śliczna. I nie mów, że ona jest do sprzedania. Jo, do sprzedania, bez właściciela jest. V8 w automacie. Ty, i ona ma klima jeszcze. Dacie wiarę? Limited Edition. No piękna jest. Tu już kolejny kultowy muscle car. Challenger RT. Normalnie miód dla oczu. Coś pięknego. Lata 70. Co byśmy zrobili bez tej amerykańskiej motoryzacji? A obok niego stoi kolejny. Ale nie RT, zwykły Challenger, ale w jakim opakowaniu? Też bardzo fajny. Jo, teraz patrzcie, jaka fajna Impala tu stoi. Nie widziałem jeszcze Impali na oczy, ale ta zrobiła na mnie wrażenie. Wydaje się, że to jest taki jakiś różowy kolor. To jest bardziej taki fiolet, mi się wydaje, ale ona jest śliczna. Podejdziemy trochę bliżej może. Patrzcie, ten przód jaki jest masywnie przeogromny. No nie mogę się nacieszyć patrząc na nią. Wszystko w kolorze nadwozia. Kierownica, skrzynia automatyczna, kultowy prędkościomierz. Wszystko manualne.
I to nie jest fioletowy, tylko rzeczywiście różowy. Właśnie dobiega końca moja przygoda na Classic Motor Show i tym samym kończę swój sezon eventowy tutaj, na Wyspach. To było kilka niesamowitych miesięcy, pełnych motoryzacyjnych emocji i niezapomnianych chwil. Dziękuję Wam, że byliście ze mną przez te kilka miesięcy i że wytrwaliście do końca tego odcinka. Ale spokojnie, za chwilę ruszam do Polski. Wiadomo, sezon świąteczny, grudzień, czas odwiedzin, ale nie o tym mowa, bo w Polsce czeka na mnie kilka naprawdę ciekawych niespodzianek, więc bądźcie czujni, bo będzie się działo. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć!